Zdrowie na gorąco, zielona herbata. Dziś skupimy się na jednym z najbardziej popularnych napojów na świecie, czyli zielonej herbacie. To napój o głębokich korzeniach historycznych, który nie tylko cieszy podniebienie swoim delikatnym smakiem, ale także niesie za sobą bogactwo zdrowotnych właściwości. Jeśli zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego zielona herbata od wieków gości w kulturze wielu narodów, to już niedługo dowiecie się, jakie skarby kryje w swoich liściach. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej tajemniczym związkom chemicznym zawartym w zielonej herbacie, które przyczyniają się do jej potencjalnych korzyści dla zdrowia. Rozważymy wpływ zielonej herbaty na układ sercowo-naczyniowy, a nawet zdolność do wpływania na redukcję masy. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego zielona herbata jest tak często polecana w kontekście zdrowego odżywiania? Odpowiedź jest bardziej złożona, niż się wydaje, i to właśnie zgłębimy w dzisiejszym odcinku. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do oglądania. Dzień dobry, jestem Martin z drużyny twojezdrowie24.pl. Witamy na kanale Twoje Zdrowie 24. Znajdziesz tu wiele przydatnych informacji na temat zdrowego trybu życia. Zapraszamy również do naszego sklepu, którym możecie Państwo wzbogacić się w zdrową żywność oraz inne prozdrowotne produkty. Pierwszy punkt na naszej liście z pewnością zainteresuje osoby, które chcą zrzucić kilka kilogramów. Musicie być Państwo świadom tego, że same picie herbatki nie wystarczy, ale można wziąć pod uwagę tą herbatę jako dodatek. Spożywanie ekstraktu z zielonej herbaty usprawnia proces spalania tłuszczu podczas ćwiczeń o umiarkowanej intensywności. I zapewne zadają sobie Państwo teraz proste pytanie, jak dużo pić zielonej herbaty, żeby osiągnąć zadowalające efekty. W wielu badaniach spadek masy ciała odnotowano już po spożyciu 3 do 4 filiżanek dziennie. Tutaj przerywnik, bo jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to zachęcam do okazania wsparcia lajkiem oraz subskrypcją. Pamiętajcie o dzwoneczku. Wpływa to bardzo motywująco tworzenie jeszcze większej ilości takich filmów. Zapraszam też na nasz Instagram po jeszcze więcej wiedzy. Coraz częściej firmy kosmetyczne wykorzystują wyciąg z zielonej herbaty jako składnik kosmetyków. Najkorzystniejszą jej właściwością jest z pewnością działanie ochronne przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Kremy z jej dodatkiem chronią skórę przed fotostarzeniem, co oznacza, że bezpośrednio opóźniają powstawanie zmarszczek oraz przebarwień. Ponadto dzięki zaś właściwościom antybakteryjnym i przeciwzapalnym wyciągi z zielonej herbaty stosuje się w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji skóry przetłuszczającej się i trądzikowej. Opowiem również o działaniu przeciwwirusowym naszej zielonej herbaty. Badania naukowe potwierdzają, że związki, które są zawarte w zielonej herbacie, wspomagającą walkę z wirusem grypy. Kilka badań naukowych dowiodło, że jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka rozwoju grypy jest nie tylko popijanie zielonej herbaty, ale również płukanie nią gardła. Taka czynność, czyli płukanie gardła różnymi naparami, była niegdyś często stosowana i praktykowana przez naszych przodków. Zawarte w zielonej herbacie związki neutralizują bakterie bytujące w jamie ustnej, które mogłyby przyczynić się do rozwoju parodontozy. Jednocześnie przeciwdziałają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Co więcej, zielona herbata ma również właściwości przeciwpróchnicze. To zasługa antybakteryjnego działania polifenoli oraz wysokiej zawartości fluoru. A teraz przejdę do zagadnienia związanego z funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego. Udar mózgu, zawał serca są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Tak się składa, że picie zielonej herbaty zmniejsza ryzyko występowania schorzeń układu krążenia. Przedstawiam badania naukowe. Pierwsze z nich dowodzi, że zielona herbata obniża ciśnienie krwi oraz stężenie cholesterolu całkowitego. W drugim badaniu natomiast możemy przeczytać, że zielona herbata zwiększa pojemność antyoksydacyjną krwi i tym samym chroni cząsteczki LDL przed utlenieniem, czyli procesem, który inicjuje tworzenie się blaszki miażdżycowej. I w tym miejscu warto dodać, że spożywanie 5 lub też większej ilości filiżanek zielonej herbaty dziennie zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych aż o 31% w porównaniu do osób, które sięgają po porcję, która jest mniej więcej równoważna niecałej filiżance. Duża ilość i różnorodność składników bioaktywnych herbaty dla niektórych osób może okazać się niekorzystna dla zdrowia, zwłaszcza w dużych dawkach. Optymalna ilość herbaty, którą można pić, różni się w zależności od osoby i jej stanu zdrowia. W przeprowadzanych badaniach rzadko obserwuje się niekorzystne skutki picia nawet znaczących ilości herbaty. Przyjmuje się jednak, że bezpieczne dla większości ludzi jest picie od 2 do 3 filiżanek zielonej herbaty dziennie. Często mówi się także o pozytywnym działaniu dopiero przy spożyciu co najmniej 3 do 5 filiżanek dziennie.
Optymalna ilość jest więc trudna do ustalenia i może różnić się dla każdego z osobna. Toksyczne efekty picia zielonej herbaty obserwowane są rzadko. Najczęściej pojawiają się podczas przyjmowania suplementów zielonej herbaty, które mają znacznie wyższe stężenie katechin niż sama zielona herbata. Brak jest konkretnych wytycznych dotyczących najlepszej pory spożywania zielonej herbaty. Warto jednak pamiętać o unikaniu picia jej w trakcie jedzenia. Należy więc pić herbatę co najmniej pół godziny przed lub po jedzeniu. Unikniemy wówczas sytuacji, w której składniki zielonej herbaty obniżają przyswajalność witamin i składników mineralnych z pożywienia. Nie powinno się również pić zielonej herbaty na 2-3 godziny przed planowanym snem ze względu na zawartą w niej kofeinę. Niezalecane jest także popijanie leków zieloną herbatą. Katechiny w niej zawarte mogą wpływać na ich działanie i skuteczność. Zielona herbata może między innymi obniżać skuteczność niektórych leków stosowanych przy leczeniu chorób neurologicznych oraz chorób układu sercowo-naczyniowego. Nawet tak wartościowy i pełen cennych składników napój, jak zielona herbata, ma swoje wady. Nie wszyscy mogą delektować się nią bez ryzyka dla własnego zdrowia. Dla kogo zielona herbata jest przeciwwskazana? Z pewnością powinny ostrożnie do niej podejść osoby w podeszłym wieku, dzieci w wieku do lat 10, kobiety w okresie ciąży i laktacji, osoby cierpiące na schorzenia takie jak jaskra, nadciśnienie tętnicze i choroby serca. Korzystając z chwili przerwy, miałbym małą prośbę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby przyczynić się do tego, aby nasza społeczność na tym kanale się rozwijała, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Z góry dziękuję i wracam do tematu. Podsumowując naszą podróż przez świat zielonej herbaty i jej zdrowotne właściwości, warto podkreślić, że ten napój to nie tylko przyjemność dla podniebienia, ale także skarbnica cennych substancji wspierających nasze zdrowie. Pamiętajmy jednak, że zielona herbata to nie magiczny eliksir. Korzyści wynikają z regularnego, umiarkowanego spożycia, które uzupełnia zdrowy styl życia. Warto eksperymentować z różnymi rodzajami zielonej herbaty, odkrywać jej różnorodne smaki i aromaty, a także badać, jak najlepiej wkomponować ją w naszą codzienną rutynę. Niech zielona herbata będzie dla nas nie tylko napojem, lecz również inspiracją do dbania o swoje zdrowie. Pamiętajmy, że każdy łyk tego napoju to kropla dobroczynności dla naszego organizmu. Zapraszam do mojego poprzedniego filmu, w którym poruszam temat witaminy B12. Dziękuję, że byliście dziś z nami i do następnego odcinka, gdzie czekać będzie nowa porcja ciekawostek i inspiracji.